Straszny Film 3, Scary Movie 3, nieważne jak zwał, tak zwał, to już nie jest komedia, którą tworzyli bracia Wyansowie. Teraz za to odpowiedzialni byli panowie Proft, Zucker, no i między innymi Charlie Sheen i jeszcze wiadomo Leslie Nielsen. I jak to wyszło? No właśnie, jak to wyszło? Chciałby się rzec, niby człowiek wiedział, ale rzeczywiście jednak siłą pierwszej i drugiej części, właściwie pierwszej tylko naprawdę, bo dwójka była już słaba, było to, że dosyć w ciekawy sposób dobrali filmy, straszne filmy, czyli horrory, thrillery itd., na podstawie których się bawiono. W trójce za punkt wyjścia przyjęto Ring. To rzeczywiście jest ten pomysł i no w sumie jeżeli tak się zastanowimy, to tam jeszcze jest 5 sekund, gdzie można by się dopatrzyć, że to jest teksańska masakra piłą mechaniczną. Można. I tyle. Potem stwierdzili, ok, no to my zrobimy po prostu zwykłą parodię. Polecimy standardowo, tak jak to rzeczywiście było czy to w Nagiej Broni, czy Szklanką po łapkach. Co oni tam jeszcze robili? Czy leci z nami pilot? Pan Maguno i oczywiście Hot Shots, no bo rzeczywiście ta ekipa, czyli Zucker, czyli Charlie Sheen, czyli Proft i Leslie Nielsen, oni mniej więcej jakby tak połączyć to wszystko, to raczej razem te filmy wszystkie by się zebrało. Ale tutaj stwierdzono, nie no, zrobimy po prostu zwykłą parodię, tylko że weźmiemy dwie bohaterki ze strasznych filmów 1 i 2, no oczywiście Cindy i Brenda powracają, przynajmniej jedna z nich na dłuższą chwilę niż na krótszą, no i miało być zabawnie, no bo to wiadomo, ktoś się zapyta, ale są kultowe horrory. Tak, no ale to jedynka i dwójka była parodia horrorów, więc wybraliście, że tak i tak tutaj jest. No i tak się zostawiłem, okej, fabuła, no to wiemy już bardzo dobrze oczywiście przy okazji poprzednich części, że fabuła to jest tylko i wyłącznie luźny, totalnie, całkowicie luźny zlepek jakichś tam historyjek. Bracia Marx byliby bardzo zadowoleni, bo tam rzeczywiście było od gagu do gagu, od żartu do żartu, no ale tutaj przynajmniej to wszystko jakoś miało sens, a tutaj mnóstwo jest filmów, których postanowiono sparodiować. Ja sobie wypisałem, jeżeli jeszcze udało Ci się zauważyć jakieś inne filmy, to mi daje znać, bo może rzeczywiście coś przegapiłem. No oczywiście jest Ring, jest Władca Pierścieni, są Znaki, Ósma Mila, Szósty Zmysł, Halloween, Matrix, a także teksańska masakra piłą mechaniczną. No i niby wszystko w porządku. No tylko, że ten film, ten produkt filmopodobny tak naprawdę powinien być śmieszny, powinien być zabawny i no, obejrzałem go. No i tak rzeczywiście spokojnie. Film ma godzina 21, godzina 25. Kilka razy się uśmiechnąłem, ale to, żeby tak powiedzieć, o proszę bardzo, jak się bawiłem do rozpuku, ale że było Proszę Cię, no ten film rzeczywiście aż tak dobrze nie bawi. Fabuła, no, krótko mówiąc, nie istnieje. Humor. W pewnym momencie do tworzenia tego filmu, do pisania scenariusza tego filmu był podłączony Kevin Smith. Idealnie teoretycznie by się wpisało w jego, powiedzmy, rodzaj humoru. No jeżeli znasz film o Joe'u, Cichym Bobie i całej spółce, no to dokładnie wiesz. No ale oczywiście, że się nie udało. To nie jedyna rzecz, która się oczywiście nie udała, bo również miał się pojawić w roli księdza, który zostaje z małym kodem, miał się pojawić James Woods. Występował w poprzednim części jako ojciec McFeely. Napisz mi w komentarzu, dokładnie wiesz, o którego księdza chodzi. No ale się nie zgodziło. Czy pieniądze, czy akurat czas nie ma poddanego. Również stwierdzono, że film jest za długi i jest za wolny. Chyba tak. No i stwierdzono, że musimy wyciąć dużo. Tam chodziło głównie o Matrixa. Bardzo dużo było wyjęte. Miała być scena, wróci. Jest scena, bo nakręcili takową scenę, gdzie tam właśnie Cindy walczy, no na kształt oczywiście tego, jak Neo walczył z agentami Smithami, tam było ich wielu, no to rzeczywiście było wywalone. Między innymi dlatego rola Queen Latifah tak została okrojona. Oczywiście pojawia się tutaj w roli wyroczni, no bo wiadomo, parodia Matrixa, więc dużo tych rzeczy tam się miał pojawić. Jeszcze William Forsythe właśnie jako jej psychiatra, a tutaj no pojawił się, jest połączenie z Keanu Reevesem, no bo oczywiście oprócz tego, że Matrix, to w roli architekta z Matrixa pojawia się George Carlin i on by tutaj idealnie pasował, naprawdę idealnie, bo facet w swoim stand-upie tak jechał po wszystkim, nie było problemów, nie było tematów tabu, bluzgi, wszystko, począwszy od koloru skóry, przez religię, sprawy związane męsko-damskie,
Ja wiem, że mówię naokoło, no ale wiesz, że pewne algorytmy słuchają. Więc tak naprawdę świetnie się nadawał. No tylko gdy miał tutaj ciekawszą rolę, ale chodzi o to, że to był Matrix, a on oprócz tego z Keanu Reevesem występował w filmach z cyklu Przygody Billa i Teda, tam Bill, Ted, Niesamowita i tak dalej, wiesz dokładnie jakie to filmy były z Keanu Reevesem. Więc humor tutaj jest naprawdę klozetowy. Im niżej, tym więcej. Czy to się udaje? Jeżeli lubisz, to możesz się rzeczywiście bardzo fajnie bawić. Stwierdzono również, że będziemy się śmiać z czego się da, więc tak jak mówię, te filmy bardzo często są wrzucane tak na siłę, czuć, że no rzeczywiście, no dobra, wrzućmy coś, dajmy, zróbmy jakiś tam film, coś niech się dzieje, bo to musi być, a no nie jest to rzeczywiście najlepsze, nie jest to rzeczywiście najciekawsze i osobiście ja tego typu inaczej, są filmy rzeczonego chociażby Kevina Smitha, kiedy w żarty wulgarne, humory, że tak powiem, okołodupne jak najbardziej pasują do siebie, mają ręce i nogi i to wszystko się zgadza. Może być wulgarnie, może być bluzganie. Ten film w ogóle miał certyfikat PG-13. Poprzednie filmy Wayne'sów miały R-ki, no ale akurat tutaj tylko 2 razy słowo na F jest wypowiadane, no i nie wiem jakie oni mają kryterium, ale dobra, mniejsza rzeczywiście o większość. No i u Kevina Smitha jakoś to jeszcze daje radę. Nie zawsze, oczywiście, że nie zawsze, ale akurat często, gęsto to się wszystko zgadza. Tutaj, no wydaje mi się, że zabrakło tego szlifu, no mimo, że jak mówiłem, scenariusz odpowiedzialni byli między innymi Pat Proft, facet, który no pracował chociażby przy Hot Shots. Tam to też była parodia wielu filmów, tylko wydaje mi się, że już od dawien dawna ten film, Straszny Film 3, to jest rok 2000, czyli 20 lat temu i wygląda na to, że póki co no nie było od tamtej pory dobrej parodii. Jeżeli coś było, to daj mi znać, bo ja bardzo chętnie takowe zobaczę. Widziałem kilka ciekawych komedii, ale parodii no było Superhero Movie, Date Movie, co tam było, nie kolejna komedia dla kretynów, tam chyba występował Kapitan Ameryka, że tak powiem, no to nie było najgorsze. No ale ogólnie coraz niżej, poziom dużo słabszy i w tym momencie zgodzę się, że no, Szklaną pułapkach też już nie jest fajnie, ale zgodzę się, że Naga Broń, cała trylogia to jest po prostu w tym momencie klasyk, to jest w tym momencie coś pięknego, co rzeczywiście można powiedzieć, proszę bardzo, ale ja z tym się świetnie bawię. Jeżeli uważasz podobnie do mnie, albo masz znajomych, którzy lubią komedie, horrory, udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. Oprócz tego jest konkurs, przez cały październik trwa, jak najbardziej do wygrania. No, miejsce w konkursie, w quizie mistrzów, gdzie będziesz mogła się zmierzyć z takimi tuzami jak Galeria Horroru, Brody z Kosmosu czy z Lincolnem w konkursie o filmach. Będzie to oczywiście w odcinku charytatywnym. Trzeba każdą recenzję, każdy odcinek na żywo, który udostępniam w październiku, udostępnij na swoich mediach społecznościowych. W komentarzu pod tym filmem wpisz udostępniłam i wśród osób, które to zrobią, w pierwszym odcinku w listopadzie wylosujemy zwyciężczynię albo zwycięzcę. Troszeczkę to zagmatwane, ale tak naprawdę jest bardzo proste. Czy mogę ten film polecić? Nie mogę tego filmu polecić. Jest kilka żartów, jest kilka powiedzmy scen, które pasują, no ale to wiesz, na 1,5 godziny, umówmy się, że na 1,5 godziny 5 żartów, no to jest słabo. To tak jakbyś pójdziesz na kabaret, jest występ 1,5 godziny i nagle oni w połowie opowiedzą jeden żart, z którego się bawisz. Czy wyjdziesz zadowolony z takiej imprezy? Nie bardzo. Ja tak samo tutaj nie jestem zadowolony. Mimo, że próbowano wrzucić trochę smaczków, bo wtedy była afera, że tak powiem, z Michaelem Jacksonem, więc pojawia się on w tym filmie. Wyciekła kaseta z Pamelą Anderson i Tommym Lee. Również puszczamy oczko tutaj odnośnie tej kasety. No, rzeczywiście tego jest niby w sumie dużo, ale to się nie składa się w całość. No, dodatkowo Charlie Sheen i Denise Richards, która się pojawia w tym filmie w roli właśnie żony Charlie'ego Sheena, tak, wtedy byli małżeństwem. No i takich smaczków niby teoretycznie jest dużo, no ale to, wiesz, ja bardzo często takowe sprzedaję w recenzjach, ale one nie tworzą jednej spójnej, koherentnej, tak, powiedziałem takie słowo, całości. Więc rzeczywiście chciałem powiedzieć, że Straszny Krzyk 3 jest świetny, jest zabawny, jest cudowny, no ale na dwoje babka wróżyła. W ogóle jeżeli chcesz, jeżeli masz ochotę sprawdzić, zobaczyć, to jest niby wersja 3,5, czyli rozszerzona, a trwa godzina 21, a normalnie godzina 25. O co tutaj chodzi?
Chodzi o to, że jest mnóstwo dodatków, gdzie tam właśnie są te sceny wszystkie usunięte, pokazane. Ale jeżeli chcesz sobie kupić taką płytę, w opisie, także w przypiętym komentarzu będziesz mieć link, możesz sobie skorzystać z tej oferty i no, kupić, nabyć, sprawdzić jak to wygląda. Ale straszny film, no niestety nie jest już śmieszny. Domyślam się, że w 4 i w 5 będzie jeszcze gorzej. No ale mimo wszystko, film budżet 48 milionów dolarów, więc jak na komedię to bardzo dużo, zarobił 220 ponad, więc ciągle pieniądze dosyć spore, bo jak tak przeliczymy to na 300 wychodzi jakieś 170, nawet odliczyć powiedzmy marketing to około 120, 150 ten film zarobił, więc no jak na taką produkcję to są całkiem duże pieniądze. Pamiętaj, to jest 20 lat temu, teraz 170 na nikomu już nie robi wrażenia. Wtedy to były rzeczywiście potworne pieniądze. A jak chcesz zobaczyć więcej recenzji kultowych horrorów, albo jak chcesz obejrzeć więcej filmów z moim komentarzem, bo takowe rzeczy się również pojawiają. Tutaj proszę bardzo, są listy odtwarzania, możesz sprawdzić, zobaczyć. Tak i straszyć się przy okazji kultowych horrorów, albo po prostu obejrzeć straszny film 3, między innymi z moim komentarzem.